Passat pędzlem malowany, część druga. Dzisiaj zajmiemy się zaprawkami. Co było do zeszlifowania, to zeszlifowałem. Dzisiaj położymy podkład epoksydowy i na to będziemy kłaść szpachel. Podkład oczywiście będę kładł pędzlem, bo jak Passat pędzlem malowany, to całość musi być pędzlem. Dobra, wszystko wyszlifowane. Tutaj będzie do szpachlowania. Tutaj jakieś pierdoły. Tutaj dach trochę. Tutaj wszystko to, co było, wyszlifowałem, a to, co się nie dało, to posmarowałem kortaninem i zobaczcie, jakie czarne się zrobiło. Czyli kortanin działa, także można się brać dalej do roboty. Jak już tu jesteś i jesteś ciekawy, jak wyjdzie to malowanie, to zostaw łapkę w górę, zostaw mi tam na dole subskrypcję. Najpierw to sobie cały samochód przetrę, psiknę go kubusiem, nie no, zmywaczem silikonu, bo sobie tutaj nalałem, bo żeby sobie ładnie psikać. Przygotowałem sobie tutaj podkład epoksydowy z utwardzaczem. Teraz to sobie ładnie wymieszam. Strasznie śmierdzi ten utwardzacz. Musiałem trochę drzwi uchylić w garażu. Nie chcę za mocno, żeby mi tutaj jakieś kurde śmieci nie leciały. I dobra, zabieramy się do roboty. Wszystkie takie miejsca, które muszę poszpachlować, przejadę tym podkładem. Potem to jak wyschnie, to lekko przeszlifuję. Chociaż w sumie nie trzeba, bo można na to kłaść już szpachel. No ale pędzlem trochę wyjadę zawsze poza krawędź, to no po prostu będę chyba musiał i tak to przeszlifować lekko. Ale dobra. Podkład sobie schnie, co to jakieś zacieki się porobiły. Tutaj będę musiał dać szpachel, bo jest widać, że jest głębiej. W sumie ten podkład bardzo szybko schnie teraz. Już jest praktycznie to suche. Ale tutaj na przykład w tych miejscach, o, zaraz Wam pokażę. O, tutaj to jest na równo. To wystarczy, mi się wydaje, przeszlifować. I w sumie po robocie. Tak samo tutaj. Tu jest gładko, nic, nie czuć żadnego ubytku, bo to był tylko lekko przetarty ten lakier. A tam to było zrobione kątówką akurat, żeby te ubytki zlikwidować. No i czekamy. Czekamy, aż podkład wyschnie i wtedy można działać dalej. Trzeba będzie to przeszlifować. Próbowałem przed chwilą, tak pod palcem było suchutkie, no ale jak papierkiem zacząłem jeździć, to się papier zalepiał, czyli to jeszcze nie jest to. Ale jeszcze chwila, w garażu jest kurde 25 stopni prawie, także myślę, że szybko to wyschnie. Dziś jest poniedziałek, czas mam do czwartku. Dlaczego czas do czwartku? No wiecie, terminy gonią, a klienci czekają. Nie no, żartuję, ale taki mam czas, bo potrzebuję w czwartek samochód, no i muszę go zrobić do tej pory. Przemyślałem już sprawę, jak tam z malowaniem tych elementów wewnątrz auta. To zrobię po prostu później. Najpierw chcę go ogarnąć całego z wierzchu. Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie było pistoletów, nie było wałków, pewien gość chciał sobie pomalować samochód. No i zrobił to pędzlem. Tylko jest jeden problem,
że jak nie było pistoletów i wałków, zweryfikowałem informacje i okazało się, że pędzle wymyślili jeszcze przed naszą erą. Samochody tam w 1800 którymś tam roku, nie pamiętam. Wałki podobnie, pistolety do malowania też jakoś tak w tym okresie, no na pewno w XIX wieku. Także pędzel jednak był szybko wynaleziony. Tylko że wtedy nie było samochodów. I może dlatego nie wiedzieli, do czego on tak naprawdę służy. Byłem słaby z plastyki, także malowanie nie jest moją mocną stroną. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja jestem ciekawy efektu. A wy? Zostawcie jakiś ślad po sobie. Zostawcie łapę w górę. Albo zostawcie łapę w dół. Obojętne mi to. Ważne, żeby była jakaś reakcja. Zostawcie komentarz. Na pewno odpowiem. Chyba że ktoś mi napisze: ale ty jesteś głupi. To wtedy nie wiem, czy będę odpowiadał. Tak sobie czekam i czekam, aż ten podkład wyschnie. I z nudów zacząłem nagrywać sam siebie. Rozrobiłem sobie szpachlówkę. No i jak zwykle podejrzewam, że za dużo. Ale już trudno. Najbardziej chodzi, żeby uzupełnić te ubytki. Dobra, poszpachlowałem to tutaj, kurde. Za dużo utwardzacza dałem i za szybko mi to zaczęło schnąć. Tutaj te ubytki uzupełniłem. Jak to wszystko wyschnie, to przeszlifuję to szlifiereczką. A tutaj za grubo dałem. Ajajaj. Dobra, szpachla przeschła. Przeszlifuję to teraz i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak to wyszło? Elegancko. Pod palcem nic nie czuć. Tutaj lekko, ale czy ja wiem, czy się tym aż tak bardzo przejmować? I jakby to było malowane pistoletem, no to wtedy wiadomo, że to wszystko wyjdzie, ale nie wiem, czy pędzel nie zostawi struktury jakiejś dziwnej i wtedy i tak tego nie będzie widać. Także nie wiem, no zobaczymy. Tutaj mi zostało jeszcze do szlifowania. Tutaj jeszcze przeszlifuję to wszystko i widzimy się za chwilę. Dobra, co było, to rozszlifowałem. Nie jest idealnie, ale to od początku nie miało być idealnie. To po prostu miało być pomalowane. Malując pędzlem trzeba się liczyć z tym faktem, że może coś pójść nie tak, ale chociaż staram się, żeby to było choć trochę dobrze, bo mógłbym wziąć pędzel, farbę i walnąć to tak jak leci, no ale jednak zmatowiłem lakier, tam gdzie była rdza, to ją usunąłem, a jak to wyjdzie, to się przekonamy wszyscy. No na pewno będzie więcej takich filmów. Jeszcze kilka samochodów jest do malowania. No i są też inne metody niż pędzel. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. W sumie w kolejnym filmie
A kolejny film będzie o tym, jak maluję tego Passata. Cześć!